Dzień dobry. Serdecznie pozdrawiam. Serdecznie pozdrawiam wszystkich użytkowników i tych, którzy nas lubią, i tych, którzy nas nie lubią, ale dobrze, że jesteście aktywni, że chcecie mieć informacje, że się wymieniacie informacjami. Gratuluję i jeszcze raz pozdrawiam. Cześć, witam Was. Poniedziałek, nowy tydzień, nowe wyzwania. Jak zawsze zacznę od podziękowań. I zanim zacznę dziękować Wam, to mam nadzieję, że moja mała niespodzianka Wam się spodobała. Mam na myśli tego gościa specjalnego. Specjalnie dla Was zaprosiłem go do studia. A tak na poważnie. Bardzo Wam dziękuję za wczorajszego live'a. Był trochę nietypowy, nie jak zawsze. Zrobiły się dramy. Nie lubię takich, powiem Wam, sytuacji, ale no, bywa różnie, także mimo wszystko, tak czy siak, naprawdę bardzo Wam dziękuję. Ten czas zleciał, telefon zleciał jak z bata strzelił, telefon był gorący. No, z jednej strony się nie dziwię. No i chciałbym też oczywiście podziękować osobie, która zasiliła konto, chciałem powiedzieć parafii, ale to nie religia. Wpłaciła pieniążki, wspomogła ten rozwój tego kanału, że tak się wyrażę. I tutaj specjalne ukłony i podziękowania dla Elwiry W. Elwira, bardzo, bardzo Ci dziękuję za postawienie kawki. Naprawdę jestem ogromnie wdzięczny. Naprawdę wielkie dzięki. Moi drodzy, dzisiaj będzie o proteście. Chociaż może nie proteście, o proteściku, a bardziej tak w tytule o szopce, jaką Kaczyński zorganizował dla swoich baranków. Powiem Wam tak, oglądając te wydarzenie pisowskie, to naprawdę Kaczyński i jego świta ma swoich wyborców za kompletnych idiotów i z jednej strony się nie dziwię, ale z drugiej strony patrząc na posłów PiS oraz i fanatyków, zwolenników tej partii, zaczynam rozumieć, że nawet z przyzwoitych ludzi Kaczyński potrafi zrobić posłuszne potwory. I patrząc na ich zachowanie, na ich tempotę, jeszcze lepiej można zrozumieć, w jaki sposób Hitler czy Putin doszedł do władzy. Posłuszeństwo, wydobycie najpodlejszych ludzkich cech, tego właśnie potrzebują tacy dyspoci, dyktatorzy. No, można by powiedzieć, historia powtarza się na naszych oczach. I pisowcy odbębnili wielki sukces. To była jedna wielka klapa, pośmiewisko. Ale dobra, dla nich to był sukces. Nawet Szydło, jak było 27-1, to też był wielki sukces. Pisowcy skalę sukcesu mają troszkę inny przelicznik. I tutaj naprawdę szczerze zachęcam Kaczyńskiego do organizowania kolejnych takich manifestacji kłamstwa, nienawiści i odwracania kota ogonem, jakby to nie brzmiało. Bardziej naszej rzeczywistości, z udziałem takich wybitnych osobowości, jakie były właśnie na tym śmiesznym proteściku, tacy jak Bąkiewicz, bo takiej żenady, myślę, że chyba nie kupią nawet na skrajnie zmanipulowani ludzie tak zwanej polskiej prawicy i Kościoła katolickiego.
Moi drodzy, no ten wielki, potężny według pisowców wiec morze biało-czerwonych flag. Ilu było na marszu zwołanym przez Kaczafiego? No, można powiedzieć, wszyscy byli. Ja rozumiem po prostu taką frekwencję, no a kto to policzył? Zresztą, po co, moi drodzy, liczby? Skoro brzmi lepiej, wszyscy przyszli, prawda? Nie jakaś tam ilość, ale byli wszyscy. Nawet ci, którzy nie wiedzieli, że przyszli, też tam byli. Bo w polityce nie chodzi o to, ilu faktycznie było. Chodzi o to, żeby wyglądało, jakby byli wszyscy. Na wiecu Kaczyńskiego nieprzebrane tłumy. Całe 6000 luda zwiezione partyjnymi autobusami. Pozwozili jak z całej Polski, żeby chociaż zapełnić ten plac, żeby to chociaż wyglądało przed kamerami, żeby kamery uchwyciły te morze flag. Tutaj powiem wam też, powiem wam, zjechała się cała młodzieżówka z PiS z tego marszu o lichej frekwencji. Zapowiadano tłumy, a wyszła taka kameralna wycieczka szkolna. Patrząc na ten tłum, to bywając w Sopocie, mogę śmiało powiedzieć, że w sezonie letnim więcej ludzi jednorazowo dokarmia mewy z molo niż było na tym placu. Zamiast morza biało-czerwonych flag, kilka chorągiewek i echem odbijające się hasła o mocy młodych. Widać, że patriotyzm w weekend też ma swoje limity, jakby nie patrzeć, zwłaszcza gdy pada i trzeba wstać przed południem. Dzień dobry Polsko! Ile was tutaj jest? Dajcie głos! Ale było to, moi drodzy, tak. Warszawa, sobotnie popołudnie, scena, flagi, głośniki, sam Jarosław Zbawiciel w roli głównej. Wszystko jak dawniej, tylko ludzi brak. Frekwencja na tym spędzie PiS-u przypominała raczej szkolne zebranie niż polityczne wydarzenie roku, które tak pisowcy nagłaśniali. Puste przestrzenie, garstka wiernych zwieziona autobusami, a w tle echa dawnych tłumów z czasów, gdy partia rządziła i rozdawała pieniądze jak opłatki. Ale moi drodzy, tak naprawdę trudno się dziwić, że w sobotę zabrakło entuzjazmu. Może gdyby zaprosili tych emigrantów, którymi sami wystawiali wizy po znajomości, byłoby weselej i bardziej tłumnie. W końcu PiS zna się na sprowadzaniu ludzi z zagranicy. Wystarczy przypomnieć biznes wizowy, dzięki któremu tysiące cudzoziemców z Afryki, Azji trafiło do Polski z błogosławieństwem partii samego prezesa. Partii, która krzyczała ani jednego emigranta, pamiętacie? Zresztą powiem wam tak, nie wiem, naprawdę nie wiem, co oni tam ćpają w tym PiS-ie, co dają tym swoim wyborcom do ćpania, ale musi być to cholernie mocne gówno, że mają takie jazdy. Bo wyobraźcie sobie ten cały ich śmieszny proteścik, protestunio, było przeciwko emigrantom.
PiS-ów, między innymi i Mercosur, gdzie też to podpisali pisowcy, ale to za chwilę. Chodzi o emigrantów. Oni teraz straszą emigrantami. Sprowadzili najwięcej emigrantów z całej Unii Europejskiej. Jak któryś tam mądry powiedział, że skoro miał wizę, to był legalny. To nieważne, że kupił tą wizę na pisowskim bazarku gdzieś w afrykańskim buszu. Ważne, że miał wizę i wtedy był legalny. No taką logikę mają pisowcy. Zresztą nie wiem jak wytłumaczyć to. No mówię, muszą nieźle ćpać, że organizują protest przeciwko emigracji, gdzie sami po prostu hurtowe ilości, niewyobrażalne ilości emigrantów wpuszczali do Polski. To naprawdę albo są idiotami, albo raczej mają swoich wyborców, swoich zwolenników za kompletnych idiotów. Najwięcej o nielegalnej migracji mówią ci, którzy za nią odpowiadają. Liczba wydanych pozwoleń na pracę w latach 2015-2023. Pakistan – wzrost o 3917%. Indie – wzrost o 3131%. Nepal – wzrost o 5821%. Bangladesz – wzrost o 8647%. Uzbekistan – wzrost o 1851%. Filipiny – wzrost o 16190%. Taka jest prawda o rządach PiS. PiS równa się nielegalna migracja. Moi drodzy, ironia historii pisze tu lepsze scenariusze niż niejeden najlepszy kabaret. No ale na scenę, jakżeby inaczej, wkracza sam Jarosław i zaczyna swoje déjà vu. Znowu o tym, że Platforma zniszczyła CPK, że zatrzymała atom, że za PiS było wszystko gotowe, teraz nic się nie dzieje. No cóż, może coś było, ale głównie w prezentacjach PowerPointa i przemówieniach. No w przemówieniach oni są dobrzy. Bo tak realnie, no nie wbito nawet łopaty pod elektrownię. Ten centralny port komunikacyjny pozostał w sferze makiety i na konferencjach. Najlepsze jest to, że Kaczyński mówi o braku pieniędzy i na inwestycje w momencie, gdy miliardy z KPO w końcu zaczęły płynąć do Polski, odblokowane przez tych, których on nazywa wrogami ojczyzny. To tak jakby strażak narzekał, że nie ma wody, bo ktoś mu właśnie odkręcił hydrant. To jest coś na tej zasadzie. No ale PiS to jest stan umysłu. Wciąż oni żyją w swoim matriksie, w świecie, gdzie fakty są niewygodne, więc się je omija. A zamiast nich tworzy się alternatywną rzeczywistość, w której oni mieli wszystko, a tamci wszystko popsuli. No, to jest już klasyk. Problem w tym, że ten film już każdy widział. A pisowcy go powtarzają jak zdartą płytę. Jak widać na wiecu, na tym wiecu to tak jak w kinie. Ludzie już zaczynają wychodzić z kina, jak jest marny film. A po tym wiecu Kaczyńskiego, mimo ich kwiku, tych ludzi też było niewielu. Po prostu ten ich film klasy C nawet zaczyna się nudzić ich zwolennikom. Znowu kręcisz, jesteś kłamca. Słowa tanie niczym samca. Twoja prawda jak wydmuszka, pusta w środku marna wróżka. Patrzysz w oczy, jesteś zdrajca. Każda gadka jest jak szajba, płynie z ust ci czysta bajka. Twoja szczerość niczym pralka. Już nie wierzę. Moi drodzy, powiem wam tak, jak ja to widzę. Gdzie kończy się przyzwoitość i logika, a zaczyna się PiS. Bo PiS to największe przeciwieństwo przyzwoitości i logiki.
I tutaj kto trzyma stronę pisowskich mafiozów, ten ich wspiera i ten nie ma w sobie też ani przyzwoitości, ani logiki. I proszę, niech mi ktoś, nie wiem, napisze, przeciwko komu PiS zrobił tą demonstrację. Bo zrobić demonstrację przeciwko sobie to już jest po prostu szczyt intelektualnej rozpusty. Przeciwko komu oni demonstrowali? Bo powiem jeszcze raz, no zrobić demonstrację przeciwko sobie to nie wiem, może szczyt intelektualnej rozpusty, a może po prostu szczyt głupoty i absurdu. No ale strategia PiS polega na tym, że rzuca się przeciwnikowi swoje plugastwa i no, mnoży je się razy 1000. Bez wstydu, bez honoru, bez jakichkolwiek zasad. I te pseudotłumy na tym marszu antyemigranckim, no, śmiech na sali. I przeciwko czemu oni protestowali? Protestują przeciwko temu, że już nie mogą zarabiać na ich ściąganiu, zwłaszcza w kontekście, no nie wiem, informacji, która dotarła do Polski, że Polska będzie zwolniona z pakietu migracyjnego. Tak, wiem, Karol napisał list, cała Europa zadrżała i od razu się poddała, bo Karol napisał list. Takie są teksty pisowców, no większej durnoty nie ma. Nie wiem, ja może napiszę list do Trumpa, to zakończy wszystkie wojny na świecie. No, ten antyemigrancki marsz PiS-u no, zgromadził, nie wiem, 1000 razy mniej ludzi niż PiS wydał wiz emigrantom. Jestem ciekaw, czy, nie wiem, Wawrzyk stał w pierwszym szeregu, był twarzą tego marszu, tego, nie wiem, tej mini demonstracji PiS. Wśród przemawiających, no jakoś nie zauważyłem Wawrzyka, który protestował przeciwko emigrancji. No przecież Wawrzyk, jak nikt inny, zna się na nielegalnej emigracji, prawda? Dziś politycy PiS idą w marszu przeciwko nielegalnej migracji, którą sami nakręcili. Afera wizowa była zamachem na polskie bezpieczeństwo. Ludzie Kaczyńskiego wpuścili do Polski 3 610 000 osób w 4 lata. Za rządów Morawieckiego Polska wydała 47,7% wszystkich wiz w Unii Europejskiej. Korupcja i brak nadzoru to państwo PiS w pigułce. PiS równa się nielegalna migracja. Tak czy inaczej, pomijając ten list, w którym się cała Unia wystraszyła, padła na kolana przed Nawrockim, bo napisał, że nie chce emigrantów i Unia tak zdecydowała. No to jest wersja PiS-u, a rzeczywistość jest taka, że to jest kompletna klapa i kompromitacja na tym placu zamkowym, gdzie pisowcy zorganizowali ten spędzik baranków pisowskich. Tusk i Unia Europejska, no można powiedzieć, wymierzyła taki bardzo mocny cios w tą skrajną prawicę PiS-u i Konfederacji, a szczególnie w PiS, bo Polska nie będzie musiała przyjmować emigrantów. W dniu, w którym mieli kolejny raz zastraszać społeczeństwo i jednocześnie swój elektorat wizją emigrantów zabijających Polaków, gwałcących dzieci i kobiety oraz przyciągając wyborców na swoją stronę jako taki jedyny ratunek. No jak wiecie, przed wszystkimi wyborami Kaczyński straszy emigrantami. No i wyobraźcie sobie, miał być taki planowany od dawna wielki marsz, miały być tłumy, Warszawa zablokowana. No a co wyszło? To co zawsze. Kompromitacja, klęska, wstyd, żenada, upokorzenie Kaczyńskiego. Ledwo udało im się zapełnić plac zamkowy.
No, domyślam się, że Tusk wiedział o decyzji Unii Europejskiej i czekał na ten dzień, aby upokorzyć Kaczyńskiego. No i udało mu się to po prostu wzorcowo. W istocie w spokojnym kraju się skończy i nie będzie widać końca tego skończenia, końca tej sytuacji, w której zwykłe wyjście na ulicę będzie problemem. Moi drodzy, powiem wam tak, przemówienie Kaczyńskiego do tych zebranych było po prostu żałosne i brzmiało jak wołanie o ratunek. Krzyczenie, że tu skłamie i żeby mu nie wierzyć, miało przekonać, że to jest nieprawda, że migranci będą u nas lokowani, to zło do nas jedzie. No, niestety Kaczyński tymi kłamstwami już chyba tylko elektorat z przyklejonymi klapkami na oczy i z napisem PiS i wiernych z TV Republika dociera. Osobiście uważam, że rozdawanie i sprzedawanie wiz przez PiS miało jeden cel. Oprócz zarobku oczywiście na tym sprowadzić jak najwięcej migrantów, żeby wykorzystywać ich później politycznie. No, tak działa PiS, tylko jak można grać czyimś życiem, traktować ludzi jak przedmioty? No powiem wam, to trzeba być naprawdę człowiekiem pokroju Kaczyńskiego, ale czy Kaczyński jest człowiekiem? Proszę Państwa, spotkaliśmy się dzisiaj na naprawdę wielkim wiecu polskich patriotów. Usłyszeliśmy wiele przemówień, które opisywały dzisiejszy stan Polski, ale opisywały nie po to tylko, żeby się nim martwić. Opisywały po to, by to prowadziło Polaków ku jednej decyzji: precz z tym rządem, precz z Tuskiem. Musi być Polska nowa, naprawdę nowa. Na tym całym wiecu przemawiał cały ten pisowski plankton. Od góry do dołu wszystkie najgorsze męty, które Kaczyński mógł wyciągnąć, to wyciągnął. No nie zabrakło tam też tego świra Bąkiewicza. No Bąkiewicz pojechał już po bandzie całkowicie. I tutaj pozwólcie, że zacytuję niewielki fragment jego chciałem powiedzieć przemówienia, ale to było nawoływanie do, nie wiem, czystek etnicznych, do mordowania rodaków. Nie wiem, ile tam jest prawdy, ale podobno po jego przemówieniu prokuratura zajęła się właśnie tą sprawą, bo Bąkiewicz widocznie, znaczy ja też tak to odebrałem, powiem wam, nawoływał do po prostu wojny bratobójczej, do mordowania rodaków. Rzecz jasna, w telewizji Zarubliki był niczym bohater z tą swoją ruchem obrony granic, czy coś tam przybył. No tak jak powiedziałem, cały ten najgorszy męt pisowski na tym wiecu się zebrał. No ale co Bąkiewicz powiedział? I tutaj cytat. Bierzemy do jednej ręki kosę albo miecz. Idziemy do walki, a w drugiej trzymamy różańce. I Bogu oddajemy naszą ojczyznę, bo bez Jego wsparcia, bez wsparcia Jego najświętszej Matki, tej wojny nie zwyciężymy. Powiem wam, ale ten cytat jest bardzo, jeden z tych łagodniejszych, zacytowałem wam słowa te takie bardzo łagodne. Bo nie chcę cytować, bo się będę unosił. Puszczę wam fragment przemówienia
tej zakały naszej ojczyzny, mówię o Bąkiewiczu. Dla mnie Bąkiewicz jest po prostu takim ludzkim odpadem, który jest gotów zrobić wszystko, nawet mordować rodaków za parę groszy, za parę srebrników. Nazwał ludzi, którzy nie są po jego drodze, po drodze PiS-u chwastami, które trzeba wyrwać i wypalić napalmem. Zresztą posłuchajcie, no kurwa, przepraszam, przeklnę, ale słuchając Bąkiewicza, to jakby się słuchało przemówienia Hitlera w Reichstagu. Zresztą posłuchajcie sami. Nie bójcie się tego, że oni próbują nas zastraszyć. Nie bójcie się prokuratur, sądów. Ci ludzie zapłacą za to cenę. I ta droga na Grunwald musi być taka, że sprawiedliwość musi zapaść, że te chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napal na tą ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły. PiS dzisiaj, i to też trzeba naszym widzom bardzo wyraźnie powiedzieć, ma twarz takiego zaciekłego, agresywnego Bąkiewicza, bo Bąkiewicz, który mówi, że będzie wyrywał chwasty, mówi i apeluje, nie lękajcie się prokuratorów, sądów, to jest taka emanacja Jarosława Kaczyńskiego, krzyczącego Czarnka na zasadzie takiej, zobaczcie, jak my chcemy uprawiać politykę. To bardzo źle się ogląda i ja wczoraj słuchałem polityków Prawa i Sprawiedliwości. Nikt od tego Bąkiewicza się nie odcina. Jak się nie odcinają od Bąkiewicza, to dzisiaj pan poseł Fogiel też ma twarz tego wrzeszczącego, krzyczącego, wyrywającego chwasty Bąkiewicza. Tak jak, moi drodzy, powiedziałem, no to się po prostu w głowie nie mieści. Oni są tak przesiąknięci jadem, nienawiścią do rodaków, będą mówić wszystko, co najgorsze o swoich rodakach. To jest właśnie emanacja PiS. I tak wspomniałem na tym sobotniej mini demonstracji PiS wśród przemawiających, no tak, powiedziałem, zabrakło Wawrzyka. Powinni tego Wawrzyka dać jako twarz tej demonstracji. Bo on, jak nikt inny z PiS, zna się na nielegalnej emigracji, więc miałby wiele do powiedzenia. Demonstracja przeciw nielegalnej emigracji, no nie mogłoby się odbyć bez eksperta w tej dziedzinie, no ale dobra, zostawmy Wawrzyka biednego w spokoju. Ale jak nieraz wam mówiłem, że PiS gromadzi wokół siebie najgorsze męty, jakie tylko w Polsce są, to jak widać się to potwierdza. A powiedzenie, że twarz jest odbiciem duszy, no nabrało tutaj, powiedzmy, nowego sensu. No oczywiście nie mogło zabraknąć Janusza Kowalskiego, no ten to już jest legenda, prawda? No ale Janusz Kowalski zebrał młodzieżówkę PiS w Hrubieszowie. No taka energiczna grupa w sile kilku osób, średnia wieku 68+, ruszyła w marszu poparcia z hasłem Młodość, energia, przyzwoitość. No kroki może powolne, ale zapał no nie do zdarcia. Jebać PiS! Jebać PiS! Jebać PiS! Jebać PiS! Okej, nie chcę się rozgadywać, mam jeszcze trochę materiału, więc może przepraszam, więc może dokończę, że tak powiem, dalszą część tego zrobię jutro. Dzisiaj zakończę może w ten sposób. Gdyby PiS płacił za każdego zwiezionego ciula tyle, co ci migranci za wizy, to miałby frekwencję, naprawdę miałby zawaloną Warszawę, a tak to no po prostu blada dupa prezesa. Ale jakby na to, moi drodzy, nie patrzeć. Ściągnąć do Polski rekordową liczbę migrantów, a następnie
wezwać do protestów przeciw migracji, no potrafi tylko chyba Kaczyński. No, można powiedzieć, że protestowali, ale się nie cieszyli. I powiem tak, to, że Kaczyński, to, że Kaczyński bredzi i dalej straszy Niemcami, emigrantami, to mnie naprawdę, powiem was, nie dziwi. Ale dziwi mnie, dziwne jest dla mnie to, że są jeszcze ludzie, którzy go słuchają, którzy mu wierzą. To jest dopiero naprawdę godne podziwu. Kaczyński też w swoim przemówieniu powiedział, że w Polsce na każdym kroku szerzy się zło. I wiecie, to mi się tak skojarzyło, żeby może w końcu przestał jeździć po kraju i problem zniknie od razu. Także moi drodzy, kończąc, niech wam przyświeca to hasło, które tutaj widzicie. A w Sucharze Dnia mam dla was propozycję naszego hymnu. Myślę, że wam się spodoba. Zachęcam do wysłuchania całego. Tak powiedziałem, jutro postaram się ten temat dokończyć, bo nie chciałbym dzisiaj robić takiego tasiemca. Także dzisiaj jeszcze raz wszystkim darczyńcom z całego serca dziękuję. Elwira, bardzo dziękuję za wpłatę. Wam, moi drodzy, dziękuję, że jesteście. Jeszcze raz wielkie dzięki za wczorajszego live'a, za przemiło spędzony z wami czas. I co, widzimy się jutro. Mam nadzieję, że się wyrobię. Widzimy się jutro. Jutro dokończę ten temat tego mini proteściku. Jak widać, więcej mam do powiedzenia na temat tego proteściku, niż było tam ludzi. No ale tak to już bywa. Także co? Do zobaczenia, dzięki i widzimy się przy następnym materiale. Hej! Jebać PiS, jebać PiS, jebać PiS, jebać wczoraj, jutro, no i dziś. Jebać PiS, jebać PiS, wczoraj, jutro, no i dziś. Jebać PiS, jebać PiS, wczoraj, jutro, no i dziś. Jebać PiS, jebać PiS. Jebać PiS, jebać PiS, całych sił go jebać. Jebać całą prawicę i się pisuarów nie bać. Jebać PiS, jebać PiS, całych sił go jebać. Jebać całą prawicę i się pisuarów nie bać. Kaczyński, naucz się uczciwie grać, póki co jebać PiS, partię PiS, jebać. Poszła kasa nasza na angielski, na Brodskiego. Za tyle tysięcy nauczyłby niejednego i pokazał Tadek Batyr w ONZ-cie, że nawet Kwaśniewski go przebił po niejednej secie. Jebać z całych sił te pisowskie śmiecie, tylko kraść i kłamać PiS, gdy umiecie. Jebać PiS, jebane pisuary, za wszystkie skrzywdzone przez was ofiary. Co ta władza z wami zrobiła, że tylko kasa dla swoich się liczyła. Jebać PiS, ale nie dosłownie. Jebać PiS i zdrajcę Hołownię. Jebać PiS, jebać PiS, jebać PiS, jebać PiS, jebać PiS, wczoraj, jutro, no i dziś. Jebać PiS, jebać PiS, Batyr to farbowany lis. Jebać
kraść i kłamać PiS, gdy umiecie. Jebać PiS, jebane piszuary, za wszystkie skrzywdzone przez was ofiary. Co ta władza z wami zrobiła, że tylko kasa dla swoich się liczyła. Jebać PiS, ale nie dosłownie. Jebać PiS i zdrajcę Hołownię. Jebać PiS. Jebać PiS, jebać PiS, jebać PiS, całych sił go jebać, jebać całą prawicę i się pisuarów nie bać. Jebać PiS, całych sił go jebać.